cały dzień w mokrych butach. W sumie nie musi tak być, prawda? Nie muszę wchodzić do strumieni, okazuje się. A tutaj Juliofilizaty już czeka, już się tutaj robi, że się wszystko udało. Choć żałuję, że nie mam tej benzyny albo alkoholu, bo bym już błyskawicznie rozpalał to ognisko. Znaczy może nie błyskawicznie, ale szybciej niż tą dętką. No, więc jest super, bo są ścieżki. Teraz czasem trzeba trochę pokombinować, żeby je znaleźć, ale generalnie naprawdę posuwam się błyskawicznie. No, dotarłem do jakiegoś znowu obozowiska. Zobaczcie. Może jakiś szałas. No, butelka, podejrzewam, że to nie jest napój wyskokowy, tylko olej. Gotują. No i tyle. Pozostałości po papierosach. Ale patrzcie, gumowce tu są. Dobra, ja idę dalej. No, teren się troszkę zmienił, ścieżki się pokończyły. Czasem znajduję jakąś, ale coraz rzadziej, więc chyba tak już będzie. Oczywiście nie jest to takie fajne już, no ale z drugiej strony takie były założenia mojego samotnego trawersu dżungli. Więc brnę teraz trochę wolniej i trochę bardziej martwię się o wodę, chociaż mam ze sobą cały czas 4 litry. No i idę, posuwam się. Tutaj nie jest jakoś tak tragicznie, można ciąć i iść. Więc tnę i idę. Lazłem po tych kamlotach, lazłem w dół. Kurde, chyba z 45 minut, przynajmniej pół godziny. Jak się uparłem. Później już myślałem, że szybciej znajdę wodę. Że to za chwilę będzie, ale kurde nic. I te głazy, i zsuwam się, i chwytam się tych gałęzi. I już jest. Na dole jest woda. To jest bardziej może takie stojąco, sącząca. No ale mam filtr, można to pić przecież. Także tam sobie płynie. Zdecydowałem, że wspinam się jednak na górę z powrotem po zjedzeniu posiłku, odpoczynku pół godziny. Jest 14 jeszcze. Mam ze 2,5 godziny dobrze czasu. Może mi się uda w tym czasie wejść, skoro zszedłem w 45 minut. Wziąłem jeszcze sporo wody, to znaczy jeszcze 1,5 litra dodatkowo, czyli mam 5,5 litra wody. No ale jednak będę się czuł bezpieczniej, jeżeli dzisiaj nie będę miał wody wieczorem, to jutro będę miał jeszcze na cały dzień spokojnie mógł znaleźć. Także nie chcę tu zostawać. Zobaczcie, ile tych pszczół tu jest. Co prawda nie gryzą mnie, jakoś tam też ja nie jestem zbyt agresywny wobec nich. No ale tak średnio fajnie, więc takie miłe uroczysko. Tutaj skała, skąd wypływa woda. No ale już jadę. To znaczy idę. Nie macie dosyć już tego planu za mną w centrum. W każdym razie wybrałem miejsce na obozowisko. Bo dzisiaj mam cel wysuszyć skarpety
No ale przede wszystkim buty. Buty muszę wysuszyć, bo po prostu mam otarcia takie różne. Z jednej strony, z drugiej. Więc no nie mogę tego tak zostawić. Ja się tu przygotowuję, więc muszę mieć suche buty. Tu przygotowuję ognisko, to jest w ogóle misterium. Rozpalanie ogniska, kurde, ile to zachodu jest. Tu robię sobie zawsze taki dywanik, zbieram takie liście. Jeszcze trochę ich nazbieram, żeby było przyjemnie chodzić. Chodzę na boso, widzicie, żeby odpoczywała noga od butów, od skarpet, od po prostu otarć. No dziś nie umyję się specjalnie, bo nie mam dużo wody. No. W ogóle tak sobie myślę, kurde, po tym dzisiejszym dniu naprawdę szedłem do końca, do bólu. Ostatni raz coś takiego robię. Bo to jest dużo stresu. To jest dużo stresu. Najważniejszy stres to jest woda. Dzisiaj nie znalazłem, gdybym nie zszedł tam na dół, to bym nie znalazł wody. Więc nie wiem, czy w ogóle jutro nie czeka mnie ta sama akcja. Gdybym wiedział, gdzie są punkty z wodą, no to bym był spokojniejszy. Wiem, że tutaj jeszcze 10 km będzie na pewno rzeczka. A tak nie wiem nic. No ale cóż, posuwam się, zostawiam punkt w miejscu, gdzie ostatni raz widziałem wodę i w najgorszym wypadku zawsze mogę wrócić. Ale muszę mieć tyle wody, żeby mi starczyło na powrót. Także no ciężko. Ciężko i na pewno będzie to ostatni raz moja samotna wyprawa w dżunglę. To jest już finito, finito, finito. A dopiero trzeci dzień minął. Zdecydowałem się w końcu pójść w kierunku rzeki Mambili, czyli zejść z drogi klifowej. Także klamka zapadła, idę. Stąd mam w linii prostej 4 km, więc nawet jak ścieżki się kończą, a pewnie się zaraz skończą, bo tutaj już się rozwidlają mocno, to dotrę tam przez surowy las. Także do zobaczenia nad Mambili. Idę śladami słonia. Zobaczcie. Tam prowadzą cały czas. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Jestem w totalnej akcji. Czyli kurde, przedzieram się przez bagna. Tutaj zobaczcie. Stamtąd przylazłem. Już idę i idę. A tam zmierzam. Ale kurde, już przyszedłem ładny kawałek, a tu tak bardzo powolutku się idzie. Bo to jest gęstwina totalna, pełno kolców. I muszę bardzo, bardzo uważać, żeby się nie zanurzyć. Żeby znów po prostu nie mieć mokrych butów, bo to grozi otarciami i cała robota od nowa. A tak mam jeszcze suche nogi. Teraz będę tutaj po prostu taką benedyktyńską pracę wykonywał, żeby przedrzeć się przez te krzaki tutaj. I tam się wydostać. Ale nadal nie wiem, czy tam będzie lepiej, także to jest wszystko takie no ciężkie. Tu się ukułem, jakiś kolec mi wlazł. Grzązłem w tych bagnach, no dobra. To już z godzinę idę, półtorej, kurczę 200 metrów w linii prostej zrobiłem. No ale nic, mam wody pod dostatkiem, czasu, dużo jedzenia. Kurde, małpy to mają dobrze. No mogą sobie przeleźć przez coś takiego koronami drzew. W każdym razie nie chcę mi się, kurde, przez to bagno iść. Najgorsze, że w tych bagnach są te najbardziej kujące
klimaty. Zaraz wam pokażę. O, tego jest bardzo dużo. Praktycznie wszędzie. Wszystkie, palmy, te palmiaste rzeczy to też jest kolczaste. Więc muszę cholernie uważać. Tam wszystko to jest kolce. To są kolce. Kurde, chyba wydostałem się z tych bagien. Co prawda nie jest to idealnie mój kierunek. O kurde, ale jestem już tu na jakimś wzniesieniu. To oznacza, że tamte bagna ciągną się po prostu w tamtym kierunku. Tym moim i nie ma sensu, bo mi szedł cały czas nimi, aż do samej rzeki, jeżeli ona tam jest. Więc teraz pójdę tak jak teren nie pokazuje, chociaż pewności nie mam. Może to jest tylko taki pagórek. Może, o właśnie, tu jest znowu zejście. Może wcale się z tych bagien nie wydostałem. Woda jest płynąca. Tam sobie płynie. Chcę mi się stąd iść, bo można przecież tu zostać na noc. Można by się umyć porządnie. Tymczasem umyłem się pod pachami. Aczkolwiek wiadomo, przydałoby się gdzie indziej. Ale myślę sobie, zaparowało. Ale myślę sobie, że pójdę jeszcze kawałek, bo jest za wcześnie. Jest 14:17, więc pójdę jeszcze przynajmniej godzinę w tamtą stronę. I może jeszcze trafię na ten sam strumyk, zobaczymy. Także nic straconego. Ostrzega. No to dzisiaj dżungla dała mi po nosie. Krótko mówiąc, zrobiłem kółko. O kurczę, wydawało mi się, że dojdę do rzeki. Pół dnia poświęciłem na przedzieranie się przez bagna i w końcu stwierdziłem, że nie ma sensu do tej rzeki się pchać, bo to tylko było takie dla idei. Tak naprawdę to nie jest kierunek mojego marszu. Może zbyt pewnie się poczułem, a jeszcze mnóstwo kilometrów do końca klifu i może to nie okazać się wcale takie łatwe, bo coś mi się zdaje, że to nie jest tak, że ten klif cały czas idzie, tylko jutro na przykład trzeba będzie zejść na dół, a przynajmniej przedrzeć się przez jakieś bagno, które czuję, że jest. Ło, zaraz pokażę coś. Konkretnie to. I tu jest tego pełno, co oznacza, że to wcale nie jest dobre miejsce. Może zobaczę tam dalej. I wszędzie są te owoce. I co? Tak więc, Dominik Golas. Korzystając z okazji, że się myję, pokażę wam jeszcze, jak wyglądają moje nogi. To wszystko ucięte to było 2 dni temu, jak miałem te cieńsze spodnie, więc już teraz tylko tamte, te drugie zakładam. Taki jestem chudy. Normalnie tak nie wygląda. Normalnie troszeczkę tutaj odstaję. Także jak ktoś by chciał kurację odchudzającą, proszę bardzo. Mam ten upragniony widok z klifu.
Odkryłem właśnie, że ten strumień jest magiczny. Że takie dzisiaj mgła. Jak kamień. No ale tymczasem takie małe, fajne przyjemności. Nie uwierzycie, przed chwilką ruszył na mnie słoń.